Witaj w tym poradniku na temat początkowych możliwości, które są dostępne w Notebook LM. Jeśli poznałeś już to narzędzie, to zapewne znasz podstawowe jego możliwości, ale jeśli dopiero o nim słyszysz, bądź jeszcze nie udało ci się go poznać, no to zachęcam, aby zapoznać się z kilkoma informacjami na jego temat. Bo oczywiście są inne narzędzia, z których moglibyśmy korzystać. Pewne narzędzia AI typu Gemini, ChatGPT, Perplexity, Claude i wiele innych, ale trzeba przyznać, że Notebook LM pod różnymi względami może okazać się e, o wiele lepszym rozwiązaniem dla pewnych zastosowań. Dla jakich? No, jest na pewno świetnym rozwiązaniem po to, aby odpowiedzi, które chcemy uzyskiwać, czy też pewne formaty treści, by były one bardziej precyzyjne, by skupiały się na konkretnych danych, które to my dostarczamy. I mogą to być różne dane. Mogą to być pewne strony internetowe, pewne teksty, materiały PDF, pewne dokumenty, pliki wideo, audio. I to wszystko możemy tam sobie zgromadzić, tworzyć różne takie notatniki i każdy taki notatnik to takie właśnie kompendium wiedzy na jakiś temat, i wtedy możemy na podstawie właśnie tej wiedzy prowadzić konwersacje i uzyskiwać odpowiednie wyniki. Ale to nie jedyna możliwość, bo czasami w tym narzędziu Notebook LM jedną treść na podstawie konkretnych danych jesteśmy w stanie bardzo szybko przekształcić w kolejną treść. Czyli na przykład na podcasty, na prezentacje, materiały wideo czy inne tego typu. Jeśli więc chcesz poznać i to w pełni za darmo możliwości Notebook LM, to wystarczy, że pojawisz się na tej stronie notebooklm.google.com. Gdy masz swoje konto Google, to bez problemu się tutaj pojawisz, a jeśli nie, to po prostu możesz je szybko utworzyć. I spójrz, tutaj jest opcja utworzenia nowego notatnika, ale są też polecane notatniki. No i w pierwszej kolejności zajrzyjmy sobie do pewnego polecanego notatnika i zobaczymy, jak w ogóle to wygląda, pod jakimi względami może stanowić to świetne rozwiązanie. Klikamy sobie tutaj Pokaż wszystko. Jest tutaj wiele ciekawych propozycji i jest nawet coś takiego jak wprowadzenie do Notebook LM. I myślę, że to świetny materiał, z którego można tutaj skorzystać. I zobacz, jak zbudowany jest taki notatnik w Notebook LM. Są przedstawione tutaj po lewej stronie źródła. I te źródła są różnego typu, czyli na przykład pewne dokumenty tekstowe, pewne materiały wideo. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się pojawić może. Jakiś support, odpowiedzi i pytania, no i też pewne materiały wideo, ale tych treści może być tu zawsze więcej bądź mniej. Te źródła to też mogą być konkretne strony internetowe, e, czy wiele innych treści, jak wspominałem wcześniej, nawet materiały audio, podcasty, więc to wszystko można tutaj w tych źródłach sobie dodać. Ale oczywiście my tutaj korzystamy z gotowego notatnika, więc nie mamy tutaj możliwości edycji tych źródeł. Ale zobacz, tutaj znajduje się główny czat, czyli takie okno czatu. Jest takie pewne przywitanie, no i my jesteśmy w stanie tutaj w tym okienku następnie no, zadawać konkretne pytania. I odpowiedzi, które będziemy mogli uzyskiwać, to będą tylko odpowiedzi na podstawie tych źródeł, które my zgromadziliśmy właśnie w tym miejscu, czyli w tym notatniku. Więc te źródła odgrywają tutaj istotną rolę. Zmniejsza to ryzyko halucynacji, bo gdybyśmy korzystali z pewnych narzędzi AI i dodatkowo te narzędzia AI korzystałyby również z treści, z danych dostępnych w internecie, to tam ryzyko halucynacji jest większe. Dodatkowo czas związany z weryfikacją treści, które uzyskujemy, odpowiedzi, również może być dłuższy. A gdy mamy jakieś gotowe źródła, na których chcemy pracować, no to wtedy zarówno kwestia weryfikacji jest krótsza, no bo te dane są, odpowiedzi, które uzyskujemy, są bardzo precyzyjne, oparte na podstawie źródeł, konkretnych źródeł, które my wprowadziliśmy w takim notatniku. Więc pod tym względem jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. No i zobaczmy, że tutaj pojawia się kilka innych opcji. Można przejść do ustawień
i gdy sobie przejdziemy, to dodatkowo czasami tutaj treści możemy wrzucać w języku angielskim, te źródła, czy też w innym języku, ale zobaczmy, że gdy przejdziemy sobie do ustawień, no to jest coś takiego jak język wprowadzanych treści, no i my mogliśmy mieć tutaj ustawiony domyślny dla naszego konta Google, więc właśnie język polski, ale moglibyśmy wybrać jakikolwiek inny język. No i teraz przekonajmy się, jak praktycznie działa to narzędzie. Mamy tutaj wprowadzenie do Notebook LM, no i jest też propozycja pewnego zapytania. Jakie rodzaje plików możemy dodać jako źródła właśnie w Notebook LM? Więc wykorzystamy właśnie to zapytanie i następnie odpowiedź jest przygotowana na podstawie treści, która znajduje się w tych źródłach. On właśnie sprawdza te wszystkie treści, notatki, gromadzi później te najważniejsze informacje i na ich podstawie przygotowuje dla nas odpowiedź, więc ryzyko halucynacji jest naprawdę bardzo znikome, e, i dzięki temu czas związany z weryfikacją odpowiedzi także jest znacznie krótszy. No i mamy tutaj bardzo ciekawą odpowiedź na temat formatów plików, które możemy tutaj dodawać, więc może być ich dość sporo. Nie muszą to być tylko notatki zapisane czy materiały zapisane w PDF-ie, ale mogą to być takie dokumenty tekstowe. Zobaczmy, czyli TXT format, DocX, oczywiście PDF, mogą być materiały audio typu format MP3, czy też wiele innych. Więc odpowiedź jest tutaj naprawdę satysfakcjonująca pod tym względem, ale nie jest w żaden sposób ona dodana w jakieś treści z internetu, ale wszystko na podstawie informacji, które ten model znalazł właśnie w dołączonych źródłach. Więc pod tym względem to rozwiązanie okazuje się świetne i może okazać się dla Ciebie praktyczne, zarówno w różnych sprawach osobistych, zawodowych, ale też w kwestii biznesowej. I teraz możemy przejść do utworzenia własnego notatnika, więc gdy znajdujemy się na tej stronie, klikamy Utwórz nowy, no i zobacz, że prezentuje się on właśnie w taki sposób, gdzie my mamy możliwość dołączyć odpowiednie źródła, ale jest też kilka innych propozycji, z których można tutaj skorzystać. Można oczywiście przesłać własne pliki, witryny, czy też pewne linki do konkretnych filmów, jak z YouTube, ale wtedy warto jest pamiętać o tym, że muszą być to filmy z YouTube, które po pierwsze są oznaczone jako publiczne i po pierwsze posiadają napisy. Napisy, ale tylko takie, które są automatycznie stworzone przez YouTube, bądź też napisy, które zostały dodane przez użytkownika. Ale muszą to być ta funkcja napisów, która pochodzi od YouTube. Czyli nie mogą to być takie jakieś napisy, które ktoś sam zmontował w jakimś innym programie i je po prostu wkleił do swojego filmu, ale muszą to być te napisy, które umożliwia przygotować YouTube. Bez względu, czy to automatycznie zostały przygotowane przez YouTube, bądź użytkownik je samodzielnie przygotował, bądź z pomocą automatycznych napisów, bo ja na przykład tak wielokrotnie robiłem, że napisy do moich filmów są generowane automatycznie przez YouTube, ale ja później do nich zaglądam i sprawdzam, co jeszcze można tam poprawić, bądź kwestie te deleguję też innym osobom, no i później publikacja może się odbyć. Można wtedy w tym notatniku ustawić, że ma on brać pod uwagę pliki, które znajdują się na naszym dysku, na tych konkretnych źródłach, ale też może być tak, że posiadamy jakiś skopiowany tekst, jakieś zgromadziliśmy notatki na komputerze czy też na telefonie i możemy również takie notatki wkleić i one będą dostępne w źródłach i gdy później będziemy prowadzić konwersację, no to właśnie na podstawie tych konkretnych źródeł. No ale znajdujemy się w tym miejscu, aby zwrócić uwagę na tych kilka innych opcji, czyli możemy korzystać z tego, co jest dostępne w internecie, e, i na przykład z tej opcji Fast Research. Zobacz, że jest to świetne narzędzie do szybkiego uzyskiwania wyników. I przekonajmy się w praktyczny sposób, jakie daje to możliwości, czyli mamy pewien pomysł, jakąś tematykę związaną z tworzeniem takiego notatnika i później, by móc z niego korzystać,
ale nie do końca wiemy, jakie źródła na początek dopasować. No to tutaj wprowadzamy sobie daną tematykę, czyli niech to będzie dieta keto, od podstaw. Następnie klikamy sobie tutaj. Są analizowane pewne treści, i za chwilę pojawi się tutaj propozycja źródeł, z których moglibyśmy skorzystać. Oczywiście on opiera się wtedy na źródłach, które są dostępne w internecie, na konkretnych stronach internetowych i danych, które zostały tam przedstawione. No i zobaczmy, że pochodzą pewne tutaj informacje z różnych miejsc. No i my mamy możliwość zadecydowania, które źródła sobie tutaj uwzględnimy. Jeśli chcemy z jakimiś źródłami się zapoznać i ocenić, czy są to faktycznie dobre źródła, no to moglibyśmy tak zrobić, ale może być tak, że już później jakieś źródła chcemy tutaj dodać, więc klikamy sobie tutaj, dodaj źródła i po prostu dalej je wprowadzamy. I mogą to być konkretne strony internetowe, czy też te linki do filmów na YouTube, czy też wiele innych treści, które już wcześniej udało się omówić, ale także zobacz, że możemy ponownie, mimo że mamy możliwość dołączenia źródeł z internetu, dołączenia własnych źródeł, to możemy dalej korzystać z tej opcji, by poszukiwać jakieś nowe źródła w internecie. I pojawia się nawet ta opcja Deep Research. I z niej warto jest korzystać, gdy chcemy, aby została przeanalizowana znacznie większa ilość stron internetowych. No i wtedy zobaczmy, wprowadzona zostanie znów dieta keto, taka tematyka, ale deep research. No i on wtedy będzie mógł zaplanować to już w dłuższym czasie, ale tych źródeł będzie znacznie więcej i my na spokojnie możemy się z nimi zapoznać, zajrzeć na przykład do tych źródeł. Jeśli trzeba, to możemy na przykład te źródła sobie czytać w języku angielskim, jeśli trzeba, to możemy szybko przetłumaczyć na język polski, także korzystając z przeglądarki Google Chrome. No i wtedy też oceniamy, czy z takich źródeł chcemy skorzystać, czy jednak nie. Teraz jest pierwszy etap zakończony, więc są jakieś konkretne etapy. Więc tak jak mówiłem wcześniej, ten deep research trwa, no bo wtedy nie są analizowane kilka czy też kilkanaście stron internetowych, ale wtedy jest analizowanych ich znacznie więcej. Ale my skupimy się na tym, co znajduje się już w tych pozostałych miejscach, czyli tutaj jest czat, gdzie możemy prowadzić konwersacje zgodnie z tą określoną tematyką, którą sobie tutaj budujemy, czyli niech to nam na przykład będzie notatnik o nazwie dieta keto. Dostosować można i dodać tutaj na przykład pewne zdjęcie, by to bardziej pasowało, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie sobie nad tym pracować. No i teraz możemy na przykład dać znać, że e, co mógłbym zjeść na szybkie śniadanie. Pierwsze śniadanie, o której godzinie? Nie lubię laktozy. OK. I on również będzie mógł opierać tę kwestię, to nasze zapytanie poprzez te źródła, które udało się nam tutaj dołączyć. On analizuje sobie te źródła, analizuje to nasze zapytanie, no i za chwilę będzie mógł w stanie przygotować nam konkretną odpowiedź. I spójrzmy, jak się ona prezentuje. Mamy tutaj informację, kiedy powinniśmy spożywać, że na przykład gdy odczuwamy głód, więc bardzo rozsądne i logiczne. No i kwestia mleka, że on ogólnie na diecie keto nie jest za bardzo polecany. No i zobaczmy, że mamy konkretne źródło i tam możemy sobie przejść i jest informacja, na jakiej to jest stronie internetowej i konkretna treść, która została uwzględniona właśnie przez ten notatnik, by zapewnić nam taką odpowiedź. Więc to jest bardzo naprawdę świetne narzędzie, które pozwala nam tworzyć wiele takich notatników opartych o źródła, które my sobie tutaj mamy możliwość dodać, własne źródła, czy na podstawie konkretnych stron, filmów i tak dalej. No i mogą to być notatniki przeróżne, osobiste, biznesowe, zawodowe, więc no, warto pomyśleć o wykorzystaniu tego u siebie. No i zobacz, że studio no to jest możliwość wykorzystania
właśnie tych źródeł, aby coś tutaj przygotować. Można przygotować mapę myśli, pewne prezentacje, jakiś raport, podsumowanie, fiszki, infografikę, tabelę. No to weźmy pod uwagę pewną infografikę pod tym względem chcielibyśmy uzyskać no, ciekawą, przedstawioną infografikę, by sobie coś bardziej zwizualizować, bądź by później móc podzielić się tym z kimś innym. No i ta infografika zostanie przygotowana w tym miejscu. Zobaczmy, że Deep Research dalej analizuje e, mm, przeróżne strony internetowe w oparciu o temat, który mu zapewniliśmy, czyli dieta keto. My sami nie musimy przeglądać w tym kierunku internetu, ale on robi to za nas, więc pod tym względem jest bardzo dobre rozwiązanie. Spójrzmy, że tutaj wybraliśmy sobie generowanie grafik, ale czy jest możliwe w tym samym czasie proszenie także o innych opcji, czyli na przykład wygeneruj podcast AI na podstawie źródeł i może być tak, że właśnie przygotowaliśmy sobie jakieś różne ciekawe materiały i chcielibyśmy się z nimi zapoznać, ale no ciężko jest z czasem, no to wtedy on uwzględni te źródła, przygotuje dla nas ciekawy podcast, my go sobie włączymy, gdy prowadzimy auto, bądź gdy biegamy, czy wykonujemy inną aktywność i wtedy na przykład możemy sobie taki podcast bez problemu bezpiecznie wysłuchać, no to to rozwiązanie może być cenne. No i klikam sobie w podsumowanie i zobaczmy, w tym samym czasie generuje on również takie podsumowanie audio, czyli taki podcast. No, tutaj została zakończona sesja Deep Research i spójrzmy, ile źródeł zostało zaproponowanych. 70 źródeł, także pewne źródło, które zostało wyszukane w internecie w postaci pliku PDF. No i z tymi źródłami można się po kolei zapoznać. Można przejść do tych stron, czy do tego pliku PDF i ocenić, czy są to źródła, na których później my chcielibyśmy pracować, by uzyskiwać tutaj cenne wsparcie w danym temacie. Więc powiedzmy, że te źródła są ok, powiedzmy, że udało się nam sprawdzić, że na przykład to nie jest wiarygodne źródło, więc z niego tutaj sobie zrezygnujemy, bo na przykład zajrzeliśmy i na przykład jest to jakiś mało znany blog czy jakieś forum, no i trudno, aby tam były wiarygodne informacje. Nie mówię, że to jak jest w przypadku tej konkretnej strony, ale tak warto jest sprawdzać i weryfikować. No i pozostałą część możemy na przykład wtedy zaimportować do naszych źródeł. Są oczywiście pewne ograniczenia i warto o nich pamiętać, że źródła, które możemy tutaj zaimportować, to mogą to być do 50 źródeł, ale każde z tych źródeł może mieć maksymalnie do 500 tysięcy słów, a zarazem, gdy załączamy jakieś materiały, pliki czy też wideo, to do 200 megabajtów. Więc są takie pewne ograniczenia, ale to i tak jest ogromna baza źródeł wiedzy, na podstawie której możemy później pracować i uzyskiwać bardzo ciekawe wyniki. Do tych wyników za chwilę przyjdziemy, czyli ja jeszcze na przykład poproszę o przygotowanie fiszek, a następnie pewnego testu. No i za chwilę będę mógł ukazać Ci rezultaty tych prac. Udało się. Część materiałów została już przygotowana. No i weźmy pod uwagę pewne z nich, czyli zobaczmy, mamy tutaj quiz na temat ketozy. Gdy do niego sobie przyjdziemy, no to są pewne pytania związane z tą konkretną tematyką. No i nie będziemy teraz udzielać odpowiedzi, ale quiz został przygotowany. Gdy przejdziemy do fiszek, one również są dostępne, czyli jest pewne pytanie. My możemy zastanawiać się, czy w głowie mamy poprawną odpowiedź na dany temat. Jeśli już pewna odpowiedź się pojawiła w naszej głowie, no to klikamy. Jeśli to była wątroba, to możemy zaznaczyć, że na przykład to była odpowiedź poprawna i w ten sposób sprawdzamy, jak wiele fiszek udało się nam tutaj odgadnąć poprawnie. Mamy tutaj przygotowane także pewne podsumowanie audio i ta możliwość przygotowania na podstawie konkretnego tematu i na podstawie konkretnych źródeł ciekawego podcastu może być naprawdę bardzo wygodna, no bo pomyśl sobie, że trafiamy na jakiś bardzo ciekawy materiał na YouTube, jakiś dotyczący kwestii, w której my chcielibyśmy się rozwijać. Powiedzmy, że tematyka związana z negocjacjami. No i trwa on godzinę bądź dłużej. Nie mamy tyle czasu. No to możemy poprosić o przygotowanie takiego krótszego podcastu, który wyłoni nam najważniejsze informacje. No i wtedy my możemy z tego skorzystać w bardziej taki praktyczny sposób i znacznie szybciej.
No i spójrzmy, że gdy przechodzimy do poszczególnych tutaj możliwości w tym studio, to możemy również edytować sobie. Teraz jeszcze odtworzę może treść tego podcastu, która została przygotowana na ten konkretny temat, aby również udało Ci się dostrzec, jakie są tutaj możliwości i że te podcasty są takie prowadzone w ciekawy sposób. Wyobraźmy sobie interwencję medyczną tak potężną, że od powiedzmy ponad 100 lat lekarze używają jej w szpitalach. Znaczy konkretnie do leczenia ciężkich, zupełnie opornych na leki przypadków padaczki u dzieci. Takich, gdzie absolutnie inne metody zawodzą. No właśnie. Narzędzie, które potrafi I zobacz, że to mogą prowadzić dwie osoby, na przykład taki podcast, czy w zależności od ustawień, które my sobie tutaj wprowadzimy, bo gdy przejdziemy sobie do tych elementów, to możemy przed kliknięciem, aby na przykład dana treść została wygenerowana, możemy tutaj najpierw przejść do ustawień i dać znać, jaki nas interesuje format, język, długość, na czym ci prezenterzy powinni się przede wszystkim skupić. Więc tutaj moglibyśmy na przykład wykorzystać. Tu są też pewne podpowiedzi, czyli że na przykład chcemy uwzględnić dietę keto w podróży, mm, i następnie wybieramy sobie długość, niech to będzie krótszy. Tutaj możemy dać znać, że omówienie nie ma być na przykład szczegółowe, ale ma być krótkie omówienie. No i możemy dać znać, wygeneruj. I dzięki temu od razu kolejny podcast jest dla nas tutaj przygotowywany. Tych możliwości jest tutaj bardzo sporo. I podobnie w przypadku prezentacji, gdy udało się nam wygenerować pewną prezentację, no to możemy ją sobie obejrzeć, ale też na różne sposoby jesteśmy w stanie edytować, decydować, jak prezentują się poszczególne slajdy. No i za chwilę to Ci ukażę także na podstawie tej prezentacji, która jest jeszcze tutaj w trakcie przygotowania. I został już przygotowany ten materiał, czyli odpowiednia prezentacja na podstawie 78 źródeł. Więc ja wspominałem o tym ograniczeniu, że gdy tworzymy notatnik, to do 50 źródeł, ale ja posiadam tutaj wersję Pro, więc myślę, że z tego względu jest możliwość dołączenia do notatnika większej ilości źródeł. No i gdy przejdziemy sobie do tej prezentacji, można sobie powiększyć widok, można sobie przybliżyć, oddalić mm, treść tego slajdu na podstawie scrollu myszki. No i zobacz, że przeglądamy sobie poszczególne slajdy, korzystamy z tych opcji, ale najważniejsza z nich, która jest bardzo cenna, to ta możliwość, że gdy znajdujemy się przy jakimś slajdzie, możemy zmienić to, co się znajduje na slajdzie. Że na przykład wyśrodkuj obraz na stronie, skróć tytuł, popraw jakiś tekst, bo pojawia się tam jakiś błąd. Więc na bieżąco można edytować tutaj slajdy, nie musimy od początku tworzyć takiej prezentacji, co przecież znów zajęłoby nam sporo czasu. Znaczy nie nam, ale temu modelowi, temu notatnikowi, który stworzyliśmy. Więc na bieżąco można tutaj aktualizować, można później sobie pobrać taką prezentację, udostępnić, więc jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Ale czy faktycznie jest tak, że ten notatnik działa na podstawie źródeł, które my dołączamy? No to przekonajmy się. Udało mi się przygotować nowy notatnik, dołączyć tylko jedno źródło. I jest to niby źródło, w którym powinno się coś pojawić, a tak naprawdę jest to pusty dokument, na którym pojawia się tekst w postaci dwóch słów i kropki. I te słowa to brak informacji, kropka. No i to, o co poprosiłem, chociażby tutaj czat, aby on dał mi znać, jakie są korzyści, wyzwania związane z keto. Dał znać, że w ogóle nie ma tego w tych źródłach. No zgadza się, nie ma tam o tym mowy. Następnie, czy w tych źródłach są inne informacje o dietach? Nie ma, więc udzielił poprawnej odpowiedzi. Poprosiłem nawet o przygotowanie materiału audio. Więc no, zobacz, jak został on tutaj przygotowany. Ja postaram się wyświetlić najważniejszą jego część. bardzo konkretnym tytule, który no, budził ogromne oczekiwania. Zgadza się. dietaketo.pdf. Właśnie. Dieta keto. Więc myśleliśmy, że to będzie, no wiesz, skomplikowane wykresy, twarda nauka, tabelki. Setki stron badań klinicznych. Tak, ale kiedy otworzyłem ten dokument, znalazłem tam dokładnie dwa słowa. Tylko 2. Dwa słowa.
Brak informacji. Szok. No i muszę przyznać, że poczułem się No właśnie, poczuł się w jakiś sposób, nie? I trwa, ten podcast 22 minuty na temat dokumentu, w którym się nic nie znajduje, ale w pełni opiera się po prostu na tym, że, no, ten dokument był pusty i, nie ma tutaj żadnych wartościowych informacji. Więc jak najbardziej, gdy tworzymy tutaj notatnik, to zarówno to, co otrzymujemy w czacie, czy to, o co poprosimy poprzez studio, no to wszystko będzie opierało się na podstawie źródeł, które tutaj sobie dołączamy. Więc to taki kolejny dowód, który ma Cię zachęcić i przekonać, że warto jest z tego jak najbardziej korzystać. I to nie tylko z pozycji komputera, ale też z pozycji telefonu. Szybko możemy sobie przygotować. Jest aplikacja Notebook LM, dostępna na urządzenia mobilne, możemy sobie pobrać i gdy chcemy na przykład na podstawie jakiegoś tekstu przygotować sobie ciekawy podcast, no to jak najbardziej szybko możemy to zrobić i sobie odsłuchać w jakimś miejscu, czy stworzyć wiele innych materiałów. I chcę Ci zwrócić uwagę na jeszcze inne możliwości, które tutaj występują. Znajdujemy się w następnym notatniku, który przygotowałem. Dołączyłem jedno źródło, bardzo proste z internetu, czyli link do ciekawego poradnika na YouTube o asystencie AI. I to, co chciałem tutaj uzyskać, to pewien materiał jako podcast. To, co chcę Ci powiedzieć w tym momencie, to że gdy czasami decydujemy się na ustawienie języka na język angielski, to gdy przejdziemy do ustawień tych pewnych elementów w tym studio, to możemy uzyskać dodatkowe możliwości. Czyli gdy na przykład przygotujemy sobie takie podsumowanie audio, to ono będzie w taki bardziej interaktywny sposób, czyli możemy wtedy przejść do takiego podsumowania audio i nie tylko go wysłuchać, ale możemy na przykład dołączyć niejako i wtedy ci prezenterzy przestają mówić, słuchają, co masz do powiedzenia i na przykład po angielsku możemy powiedzieć, że podaj mi jakąś kluczową, jedną ważną informację. No i oni wysłuchają tego, poprawnie odczytają ten tekst angielski i dostosują tobie od razu odpowiedź. Więc to jest ciekawa rzecz, ale nie jest ona dostępna w języku polskim, a w języku angielskim też nie zawsze to w pełni działa, ale to taka pewna rzecz, która może stanowić ciekawostkę. I na pewno rzecz, która może okazać się ciekawa, nie tylko w przypadku przygotowywania prezentacji, podsumowania, ale także mamy tu na myśli takie połączenie zarówno prezentacji, jak i audio, czyli podsumowanie wideo. I ono pojawia się w tym miejscu, gdzie można ustawić to podsumowanie wideo, jego różne parametry. Działa to w podobny sposób jak przy tych innych rzeczach, które chcieliśmy uzyskać. No i zobacz, tutaj już uzyskałem pewne podsumowanie wideo, które, tak jak wspomniałem, ono przypomina połączenie między prezentacją a podsumowaniem audio, czyli połączenie takiego podcastu z prezentacjami, dzięki czemu są pewne takie wizualizacje i można to lepiej odebrać. Ale to również jest coraz bardziej ulepszane narzędzie, więc z czasem te możliwości będą tutaj większe, więc tym bardziej już teraz warto jest je poznać. Więc zobaczmy przynajmniej część tego materiału. Zimowa korona gór Polski to absolutnie gigantyczne wyzwanie. Sprawdźmy kluczowe zasady bezpiecznej wyprawy. Zima zmienia góry w zdradliwy teren. Wędrówka trwa wtedy nawet 3 razy dłużej. Szok, prawda? Rysy zimą. Zapomnijmy o letnich butach. Tu potrzebny jest sprzęt, który dosłownie ratuje życie. Zasada numer No i właśnie w taki sposób się to prezentuje i przyznaję, że w góry, gdy wybieramy się zimą, to warto mieć super sprzęt, bo wtedy jest bezpieczniej. Czasami zdarzało mi się zapomnieć i już nigdy tak nie robię, bo tutaj chodzi o kwestię bezpieczeństwa, nie tylko naszą, ale też innych, bo moglibyśmy komuś zrobić krzywdę. Ale to tak dodatkowo. Więc Korona Gór Polskie, świetna tematyka. Ogólnie polecam, jeśli nie jest Tobie znana, że warto wyznaczyć sobie taki cel, zdobycie Korony Gór Polskich. My taki cel mamy z żoną, a teraz też dołączy do tego celu nasz syn, więc zobaczymy. Może być tak, że z czasem i z synem pokonamy te poprzednie szczyty, które już wcześniej zdobyliśmy.
Ale możliwości tego narzędzia Notebook LM są naprawdę wyjątkowe, więc przekonaj się, w jakim kierunku może on okazać się dla Ciebie jeszcze pomocny.